Witamy w przeglądzie Machinimy. W tym odcinku premiera dawno zapowiadanego kolabu, finał znanej serii oraz wiele innych. Zapraszamy. Gothic. Historię bezimiennego. Kolab. Naszą listę zaczniemy od dawno oczekiwanego kolabu, organizowanego przez 31 sierpnia. Zadaniem uczestników było stworzenie filmu, sklejanki lub samego audio przedstawiającego jakąś historię bezimiennego. W kolabie udział wzięli m.in. Wyrywać rzepę? Bezimienny Wierch oraz Milo. Wspólnymi siłami stworzyli film opowiadający o bezimiennym, który próbując się wspiąć po drabinie awansu społecznego, wykorzystuje innych do swoich celów. Zazwyczaj jednak coś idzie niezgodnie z planem, zwłaszcza gdy piraci mają swoje własne pomysły. No dobrze, już dobrze. Powiedzmy, że... Co słychać? Ryzen wraz z irracjonalną przygodą na terenie klasztoru. Jestem gotów zapłacić? Kajetan i historia nikczemnego planu związanego z owcami. Won! Skrzynia Xardasa Studios i szalona próba odnalezienia nekromanty z wieloma komplikacjami. Bo nie wiem. Michmach, który przedstawił krótką sprzeczkę bezimiennego i bandytów w obozie na bagnach. Cholera. Gdzie on jest? Kikin i historia odzyskania Oka Innosa z rąk niespodziewanego wroga, przedstawiona w oryginalnym stylu. Historia miała miejsce. Potrzebuję... Bloodwin jako autor audio do filmów o bezimiennym, poszukującym sprzętu w muzycznym tempie, broni. Jego ostatni rozkaz Potrzebuję brzmiał: broni. oraz Szaku i problemy bezimiennego z dostaniem się do miasta. Spokojnie, nie strosz się tak. Ten dzień Strażnikowie 1 Remake. Ku naszemu zaskoczeniu nie jest to żart na 1 kwietnia. Chris rzeczywiście zrobił pełnoprawny remake pierwszego odcinka swojej serii Strażnikowie. Przypomnijmy zatem, jak to się zaczęło. Bogdan, cień ze starego obozu, wykonuje przeróżne zadania. W wyniku incydentu i decyzji jego zwierzchnika zmienia robotę. Po całym zajściu spotyka swojego przyjaciela, Wernera, który także od niedawna został cieniem. Czy Bogdan zgodzi się na proponowaną mu pracę? za darmo. W obozie musiałbyś wydać chyba połowiczny dorobek z kopalni. Minecraft Czas. Przebudzenie. Absolutny mrok. Sezon 1, epizod 13. Finał sezonu. Epilog serii Czas. Przebudzenie to koniec wspólnej historii Hansa i Władimira, którzy próbując wydostać się z tajemniczego ośrodka badawczego, odkrywali coraz to bardziej szalone eksperymenty, a każdy krok naprzód rodził jedynie kolejne pytania. Czy tajemnica ośrodka badawczego zostanie w końcu rozwikłana? To wszystko nie ma sensu. Obok premiery finału sezonu Minecraft Czas Przebudzenie pojawił się także krótki film, rzucający trochę inną perspektywę na projekt Antarda i wydarzeń z serii. 1882 roku. Gothic. Awanturnicy. Jachan Egzorcysta. Na farmę Kowalskich, daleko od Korinis, przybywa zakapturzony jegomość. Sprzedaje on rodzinie farmerów tajemniczy przedmiot, który rozpoczyna niezłą awanturę. Awanturnicy to nowa epizodyczna seria autorstwa Ryzena. Opowiada o różnych najemnikach z gildii łowców pieniędzy, dziejąca się w uniwersum awantury na 24 fajerwerki. Ochależ czcigodliwy panie, ja tu nie przychodzę, by pana namawiać do żadnego kultu. Z nieba spada asteroida. Gothic 2. Kroniki łowców
odcinek N. Streszczenie historii łowców. Największą jak dotąd premierą w kwietniu jest streszczenie historii łowców od Zakona Krwi. Ponad 2-godzinny seans, z którego dowiecie się wszystkiego, co potrzebujecie wiedzieć o całym uniwersum, w którym dzieje się akcja jednej z najbardziej znanych polskich serii machnimowych. Streszczenie ma formę opowieści. Sauron próbuje odpocząć po swoich ciężkich przygodach w domowym zaciszu, przy butelce wyśmienitej miętówki. Dzień niestety nie może przebiec spokojnie, gdyż Saurona odwiedzają jego siostrzeńcy. Kysio, Mysio i Rysio domagają się poznania prawdy o łowcach i ich wielorakich przygodach, a wujek Sauron nie może zawieść swoich ulubionych siostrzeńców. Ścionek i wrzuca go do klopa. No kurwa jego zajebana mać. Wujku, wszystko okej? Gothic. Kroniki Myrtany. Polowanie z Deathlowem. Przedstawienie pewnego polowania z najlepszym myśliwym na Archolos. Film od Mila. Stowarzyszenie Prokrastynacji. Opening. Animowany opening Stowarzyszenia Prokrastynacji, inspirowany openingiem anime Paripi Koumei. Czy coś. Autorem animacji jest Kachi. Martwię się. Posklejana Heca to nowa sklejanka autorstwa dość nowego twórcy, Milgara. Ma na swoim koncie już inną sklejankę pod tytułem Wyzyskiwacz. Postanowił kontynuować swoją twórczość. Polecamy zatem sprawdzić jego nowy film. Nie zawiedziecie się. Czuję się świetnie. Muszę to tylko zreperować na czas. Innym nowym twórcą, który rozpoczął właśnie swoją przygodę z machinimą, będzie Wiatr. Stworzył on Drogę. Krótki, niemy film o młodym chłopaku z farmy Lobarta. Pewne wydarzenie powoduje chęć zmiany czegoś w jego życiu. Johan tym razem zwolnił tempo i dość skąpo obdarował nas filmami. Mamy tutaj m.in. zapętloną animację i ambient. Tym razem to Stary obóz wieczorem. Oraz zjazd Gomezów z różnych wymiarów. Aktywnie natomiast spędził czas Maciejski, który stworzył parę filmów. O Benecie, który nie doczekawszy się ratunku ze strony bezimiennego, zostaje powieszony przez paladynów. Ktoś jednak przybywa ze spóźnionymi wieściami. Farma Lobarta wręcz. Stworzył także parodię intra pierwszej części Gotika. Lobart pokonał wszystkich swoich wrogów oprócz jednego. Właściciel farmy zleca stworzenie wokół niej magicznej bariery. Cholera. Nie zadaj... A na koniec bezimienny stawia czoło śniącemu. Pierwotny plan jednak zawodzi. Bohater postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Słyszał pan, że tu... Coś niecoś potrafię. Diabeł z Legnicy. W mieście następuje seria tajemniczych morderstw. Pewien skromny człowiek o niezwykłym talencie postanawia rozwiązać sprawę własnoręcznie. Film autorstwa Kaka Projects. Potrafi pan? Ale co, sztuki walki? Nie. GTA SA The Farmer. Jest 69 grudnia 2069. Wojna z kurczakami doprowadziła ludzkość na skraj upadku. Polska stała się jedną z ostatnich twierdz ludzkości. Istnieje jednak osoba, która może odwrócić losy wojny. Film od zardzewiałego 95. The Demon Chest, odcinek 5. Przybycie szefa. Zbliża się chwila odprawienia rytuału odesłania, jednak zza horyzontu widać niezwykle niebezpieczną sytuację, w której ludzie giną. Na tyle niebezpieczną,
że głowa organizacji musi pojawić się osobiście. Australian Goblin. Animacja od Wieziesza, inspirowana pewnym memem w klimatach Team Fortress 2. Hell or High Water to adaptacja filmu o takim samym tytule. Po polsku Aż do piekła. Na silniku GTA V. Film stworzony przez Kadu Films. Autor starał się odwzorować film, który bardzo mu się spodobał i chciał sprawdzić swoje umiejętności. Film jest dość stary, ponieważ był kręcony na przełomie roku 2016-2017 i dopiero teraz został udostępniony szerszej publiczności. Opowiadał on historię rozwiedzionego ojca i jego brata, byłego skazańca. Uciekają się do desperackiego planu, aby ocalić rodzinną farmę w Teksasie. Kolejnym filmem znalezionym na dysku przez Kadu Films jest 9-minutowa sekwencja pełna pościgów, strzelanin i tym podobnych rzeczy. Więc siadajcie lożki. GTA SA, teledysk Sejewa, Więc wsiadajcie lożki, Golf 2. Teledysk autorstwa Youngera do piosenki Więc wsiadajcie lożki. Pomocą kluczyków. To zasadzka. Ostrza, sezon 1, odcinek 2. Prawda. Po dłuższej przerwie doczekaliśmy się drugiego odcinka serii Ostrza, autorstwa Enteri Machinima. Rice i członkowie jego bandy znaleźli się w pułapce, gdy chcieli przekazać jeńca zleceniodawcy. Wywiązuje się krwawa walka, podczas której Benjamin wymyka się i ucieka w las. Nicholas dościga go, by dowiedzieć się, dlaczego naprawdę wyznaczono za Bardem nagrodę. Edward tymczasem walczy z zabójcą wysłanym do zabicia jednego z informatorów Rice'a. Ten drań robi w sobie. Walinson, o którym wspominaliśmy w poprzednim odcinku przeglądu, odrobinę zwolnił tempo, co umożliwiło nam przedstawienie paru jego filmów. Gothic. Zemsta Wulfgara. Wulfgar postanawia się zemścić na bezimiennym. Będzie potrzebował do tego pomocy. Wyrusza, by odnaleźć wielkich wojowników. Dzięki Inosowi. Proszę, pomóż mi. Gothic. Łowcy gulaszu. Bezimienny dostaje misję od Watrasa, by zdobyć ognisty gulasz. Wreszcie do swych braci. Gothic. Bilgot. Bezimienny napotyka w górniczej dolinie Bilgota i zgadza się, by wydostać go z kolonii. Informacji o Rudzie. Dobra, już idę. Gothic. Ryzykant z tego bezimiennego. Nowy film od Tukomiksa. Bezimienny naprzykrza się Gomezowi, który nie traci panowania nad sobą. Przyszedłem tylko dlatego, żeby mocałować Gomeza w dupę. A teraz sprawdźmy wieści z zagranicy. Mroczna tablica. Odpust. Rozdział 1. Akcja serii Mroczna tablica rozgrywa się 20 lat przed wydarzeniami z Gothic 1 w mieście Korinis. Bohaterem jest Patrick, który uciekł z kontynentu wraz z rodziną przed wojną z orkami. Po tragicznych wydarzeniach w jego życiu, śmierci ojca i matki oraz rozstaniu z bratem Edem, Patrick, by przetrwać, zaczął kraść. Wkrótce potem dostał zlecenie od gildii złodziei na obrabowanie domu maga Christophera, który niedawno przybył do miasta. Podczas rabunku Patrick dotyka czarnej rudy, co drastycznie odmienia jego życie. W pierwszym sezonie Patrick dowiaduje się od szalonego kolegi z celi o dziwnych zjawiskach w krypcie Onara. Patrick postanawia zbadać kryptę, jednocześnie chcąc znaleźć coś cennego dla Rudolfa, przywódcy gildii złodziei, jako zapłatę za ucieczkę z więzienia. W krypcie Patrick znajduje mroczną tablicę i miecz Lucjusza, byłego gubernatora Korinis. Nie wiedząc, co zrobić z mroczną tablicą, Patrick sprzedaje ją. Okazuje się, że jest pewna osoba, która od dawna szuka artefaktu. W drugim sezonie były przyjaciel Patricka, Pedro, antagonista drugiego sezonu,
ujawnił gildię złodziei, osłabiając jej wpływy w Korinis. Przez te wydarzenia Patrick dowiaduje się, że mroczna tablica została skradziona, a niejaki Ferakis, główny antagonista serii, poszukuje sanktuarium Inosa. Po co? Nie wiadomo. W końcu, po ustaleniu lokalizacji Pedra i sanktuarium Inosa, gildia złodziei oraz Patrick postanawiają zaatakować, ale wpadają w pułapkę Ferakrisa. Rudolf ginie, a los Patricka pozostaje nieznany. Aż do dziś. Wydarzenia z pierwszego rozdziału Odpust rozgrywają się rok po zakończeniu drugiego sezonu. Patrick nie rozumie, co się dzieje. Wszystko stało się dla niego obce i musi się do tego przystosować. Jednak starzy znajomi upomną się o przysługę. Pomimo tego musi on kontynuować swoją podróż. Сильно переживаю за тебя. Хватит с меня потери старшего. Miecznik z północy, odcinek 1. Droga do klasztoru. Pewien mieszkaniec północy o imieniu Odric udał się do klasztoru magów ognia, aby uleczyć duszę zmarłego brata. Tylko jeden mag jest w stanie oczyścić duszę samobójcy. W tym czasie na wyspie Korinis pojawiła się dziwna sekta, która przejęła część klasztoru. Nastały dziwne czasy. Film autorstwa Chromanina. Или эта подружка там у тебя. Gothic Server, Tales of Morgrad. I na koniec Witizna, który tym razem stworzył trailer przedstawiający nowy serwer RPG. Na koniec tradycyjnie przedstawiamy pozostałe filmy. Mamy tutaj m.in. To tyle na dziś. Jeśli chcesz mieć pewność, że twój film pojawi się w kolejnym przeglądzie Machinimy, napisz do nas wiadomość prywatną na Facebooku.